Dzień dobry w Kundel Podcaście, miejscu, gdzie miłość do zwierząt spotyka się z wiedzą i pasją. Dzielimy się fascynującymi historiami, praktycznymi poradami i najnowszymi informacjami na temat opieki nad zwierzętami. Niezależnie od tego, czy jesteście doświadczonymi opiekunami, czy dopiero myślicie o adopcji pupila, nasz podcast dostarczy Wam cennych wskazówek i inspiracji. Chcesz dowiedzieć się więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Dzisiaj zajmiemy się tematem niezwykle ważnym dla każdego właściciela suczki. Najczęstszymi chorobami, które mogą dotknąć nasze czworonożne przyjaciółki. Zdrowie naszych psów jest priorytetem, a świadomość najczęstszych zagrożeń może pomóc w szybkim reagowaniu i zapobieganiu poważnym problemom. Przygotujcie się na mnóstwo cennych informacji, które mogą uratować życie waszej ukochanej suczki. Choroby układu rozrodczego. Zapalenie macicy, znane również jako pyometra, to poważna choroba, która dotyka nienastawione na rozród suczki, zazwyczaj w średnim lub starszym wieku. Jest to ropne zapalenie macicy, które może zagrażać życiu, jeśli nie zostanie szybko zdiagnozowane i leczone. Zapalenie macicy można podzielić na otwarte i zamknięte. W przypadku otwartej pyometry objawy obejmują ropny wypływ z pochwy, gorączkę, osłabienie, brak apetytu i nadmierne pragnienie. Zamknięta pyometra jest bardziej podstępna, ponieważ brak wypływu ropy może utrudniać wczesne wykrycie. W takim przypadku suczka może wykazywać objawy ogólne, takie jak apatia, wymioty, bolesność brzucha i powiększenie jego obwodu. Leczenie pyometry zazwyczaj wymaga chirurgicznego usunięcia macicy i jajników, owariohisterektomia. W niektórych przypadkach, jeśli stan suczki jest bardzo poważny, może być konieczne stabilizowanie jej za pomocą płynów dożylnych i antybiotyków przed operacją. Wczesna interwencja jest kluczowa, aby zapobiec powikłaniom, takim jak sepsa i niewydolność wielonarządowa. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania pyometrze jest sterylizacja suczki. Sterylizacja nie tylko zapobiega tej chorobie, ale również zmniejsza ryzyko innych problemów zdrowotnych, takich jak nowotwory gruczołu mlekowego. Regularne badania weterynaryjne, w tym badania ultrasonograficzne, mogą pomóc we wczesnym wykryciu problemów zdrowotnych. Ważne jest także monitorowanie zachowania suczki i szybkie reagowanie na wszelkie niepokojące objawy. Nowotwory gruczołu mlekowego są jednymi z najczęstszych nowotworów u nienastawionych suczek. Ryzyko ich wystąpienia jest znacznie wyższe u suczek, które nie zostały wysterylizowane przed pierwszą cieczką. Głównymi czynnikami ryzyka są wiek, hormonalna aktywność jajników i predyspozycje genetyczne. Objawy nowotworów gruczołu mlekowego obejmują guzki lub zgrubienia w obrębie gruczołów mlekowych, wydzielinę z sutków, obrzęk, zaczerwienienie i ból w okolicy guza. Diagnoza obejmuje badanie kliniczne, biopsje i badania obrazowe, takie jak ultrasonografia i radiografia. Te procedury pozwalają określić charakter guza i jego potencjalne przerzuty. Leczenie zależy od rodzaju i zaawansowania nowotworu. W większości przypadków zaleca się chirurgiczne usunięcie guzów, często wraz z usunięciem sąsiednich tkanek. Dodatkowo mogą być stosowane chemioterapia i radioterapia. Rokowania zależą od typu nowotworu, jego wielkości, stopnia złośliwości i obecności przerzutów. Wczesne wykrycie i leczenie znacznie poprawiają prognozy. Choroby układu pokarmowego. Zapalenie trzustki to jedno z poważniejszych schorzeń układu pokarmowego, które może dotknąć suczki. Jest to stan zapalny trzustki, który może być ostry lub przewlekły. Objawy obejmują wymioty, biegunkę, brak apetytu, bolesność brzucha, gorączkę i osłabienie. W skrajnych przypadkach może dojść do odwodnienia i wstrząsu. Diagnostyka zapalenia trzustki obejmuje badania krwi, ultrasonografię oraz w niektórych przypadkach biopsję. Leczenie polega głównie na podawaniu płynów dożylnych, leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, a także na wprowadzeniu odpowiedniej diety, która jest łatwostrawna i niskotłuszczowa. Kluczowe jest także unikanie pokarmów, które mogą wywoływać nawrót choroby, takich jak tłuste jedzenie. Nieswoiste zapalenie jelit, IBD, to kolejne przewlekłe schorzenie układu pokarmowego, które może wpływać na suczki. IBD charakteryzuje się przewlekłym stanem zapalnym jelit, którego przyczyny nie są do końca znane,
ale mogą obejmować czynniki genetyczne, immunologiczne i środowiskowe. Objawy obejmują przewlekłe wymioty, biegunkę, utratę wagi, brak apetytu i ból brzucha. Diagnostyka IBD obejmuje badania krwi, badania kału, ultrasonografię oraz biopsję jelit. Leczenie opiera się na stosowaniu leków przeciwzapalnych, immunosupresyjnych oraz antybiotyków, a także na wprowadzeniu specjalistycznej diety, która jest hypoalergiczna i łatwostrawna. Kluczowe jest indywidualne podejście do każdego przypadku, ponieważ reakcja na leczenie może się różnić. Choroby układu moczowego. Zakażenie dróg moczowych, ZUM, to częsta przypadłość u suczek, szczególnie tych starszych. Objawy ZUM obejmują częste oddawanie moczu, trudności w oddawaniu moczu, krew w moczu, ból i dyskomfort podczas oddawania moczu oraz ogólne osłabienie i gorączkę. Diagnostyka ZUM obejmuje badanie moczu, w tym posiew, który pozwala zidentyfikować bakterie odpowiedzialne za infekcję. Leczenie polega na podawaniu antybiotyków oraz na dbaniu o odpowiednie nawodnienie suczki. Ważne jest również monitorowanie jej stanu zdrowia, aby zapobiec nawrotom infekcji. Kamica moczowa to kolejny problem układu moczowego, który dotyka suczki. Kamienie moczowe mogą tworzyć się w różnych częściach układu moczowego, w tym w nerkach, pęcherzu moczowym i cewce moczowej. Objawy kamicy moczowej obejmują ból podczas oddawania moczu, częste oddawanie moczu, krew w moczu oraz, w skrajnych przypadkach, całkowite zablokowanie dróg moczowych. Diagnostyka kamicy moczowej obejmuje badania moczu, ultrasonografię oraz radiografię. Leczenie zależy od rodzaju i wielkości kamieni i może obejmować leczenie dietetyczne, farmakologiczne oraz w niektórych przypadkach chirurgiczne usunięcie kamieni. Prewencja kamicy moczowej obejmuje odpowiednie nawodnienie suczki, unikanie diety wysokobiałkowej i monitorowanie stanu zdrowia. Choroby endokrynologiczne. Cukrzyca to przewlekła choroba endokrynologiczna, która może dotknąć suczki, szczególnie te starsze lub otyłe. Objawy cukrzycy obejmują nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, utratę wagi, zwiększony apetyt oraz ogólne osłabienie. Diagnostyka cukrzycy obejmuje badania krwi i moczu, które wykazują podwyższony poziom glukozy. Leczenie cukrzycy polega na podawaniu insuliny, regularnym monitorowaniu poziomu cukru we krwi oraz na wprowadzeniu specjalistycznej diety i regularnych ćwiczeń. Kluczowe jest również unikanie stresu, który może wpływać na poziom glukozy. Niedoczynność tarczycy to kolejna choroba endokrynologiczna, która może wpływać na zdrowie suczek. Objawy niedoczynności tarczycy obejmują przyrost masy ciała, zmniejszoną aktywność, wypadanie sierści, suchość skóry oraz nietolerancję zimna. Diagnostyka niedoczynności tarczycy obejmuje badania krwi, które mierzą poziom hormonów tarczycy. Leczenie polega na podawaniu syntetycznych hormonów tarczycy oraz na regularnym monitorowaniu poziomu hormonów we krwi. Ważne jest również dbanie o odpowiednią dietę i aktywność fizyczną suczki. Choroby skóry i alergie. Alergie pokarmowe i środowiskowe to częste problemy zdrowotne u suczek, które mogą powodować dyskomfort i poważne objawy. Objawy alergii obejmują swędzenie, zaczerwienienie skóry, wypadanie sierści, infekcje skóry oraz problemy żołądkowo-jelitowe. Diagnostyka alergii obejmuje testy skórne, eliminacyjną dietę oraz badania krwi. Leczenie alergii polega na unikaniu alergenów, podawaniu leków przeciwalergicznych oraz na wprowadzeniu specjalistycznej diety. Kluczowe jest również dbanie o środowisko, w którym przebywa suczka, aby minimalizować kontakt z alergenami. Infekcje skóry, takie jak dermatofitoza i piodermia, są również częstymi problemami zdrowotnymi u suczek. Objawy infekcji skóry obejmują zaczerwienienie, świąt, łuszczenie się skóry, wypadanie sierści oraz powstawanie ropni i krost. Diagnostyka infekcji skóry obejmuje badania mikroskopowe, hodowle bakteryjne oraz biopsje skóry. Leczenie zależy od rodzaju infekcji i może obejmować podawanie antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych oraz stosowanie specjalistycznych szamponów i maści. Ważne jest również dbanie o higienę suczki i jej otoczenia, aby zapobiegać nawrotom infekcji. Problemy stawów i mobilności. Zapalenie stawów to przewlekła choroba, która może znacząco wpływać na jakość życia suczki, szczególnie w starszym wieku. Objawy zapalenia stawów obejmują sztywność, kulawiznę, trudności w poruszaniu się oraz ból.
Diagnostyka obejmuje badania kliniczne, radiografię oraz, w niektórych przypadkach, badania płynu stawowego. Leczenie zapalenia stawów polega na podawaniu leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, suplementów diety wspomagających zdrowie stawów oraz na wprowadzeniu odpowiednich ćwiczeń i rehabilitacji. Ważne jest również utrzymanie odpowiedniej masy ciała suczki, aby zmniejszyć obciążenie stawów. Dysplazja biodrowa to genetyczna choroba, która może dotykać suczki, prowadząc do deformacji stawu biodrowego i przewlekłego bólu. Objawy dysplazji biodrowej obejmują trudności w poruszaniu się, sztywność, kulawiznę oraz ból w okolicy bioder. Diagnostyka obejmuje badania kliniczne, radiografię oraz w niektórych przypadkach tomografię komputerową. Leczenie dysplazji biodrowej zależy od stopnia zaawansowania choroby i może obejmować leczenie farmakologiczne, fizjoterapię oraz, w ciężkich przypadkach, chirurgię. Prewencja dysplazji biodrowej obejmuje hodowlę z selekcją na zdrowe stawy oraz dbanie o odpowiednią dietę i aktywność fizyczną suczki. Choroby serca. Kardiomiopatia rozstrzeniowa to poważna choroba serca, która może dotykać suczki, prowadząc do niewydolności serca i poważnych problemów zdrowotnych. Objawy kardiomiopatii rozstrzeniowej obejmują osłabienie, kaszel, trudności w oddychaniu, nietolerancję wysiłku, a także omdlenia. Diagnostyka kardiomiopatii rozstrzeniowej obejmuje badania kliniczne, elektrokardiogram, EKG, echokardiografię oraz badania rentgenowskie klatki piersiowej. Leczenie kardiomiopatii rozstrzeniowej polega na podawaniu leków poprawiających funkcję serca, diuretyków zmniejszających obciążenie serca oraz środków przeciwarytmicznych. Kluczowe jest również monitorowanie stanu zdrowia suczki i regularne kontrole u kardiologa weterynaryjnego. Prewencja obejmuje dbanie o odpowiednią dietę, utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz regularne ćwiczenia dostosowane do możliwości suczki. Choroba zastawek to kolejna powszechna choroba serca, szczególnie u starszych suczek. Objawy choroby zastawek obejmują kaszel, duszność, zmniejszoną tolerancję wysiłku, a także obrzęki. Diagnostyka obejmuje badania kliniczne, echokardiografię, EKG oraz badania rentgenowskie klatki piersiowej. Leczenie choroby zastawek obejmuje podawanie leków wspomagających pracę serca, diuretyków oraz leków zmniejszających ciśnienie w naczyniach krwionośnych. Ważne jest również regularne monitorowanie stanu zdrowia suczki i dostosowanie terapii do jej potrzeb. Długoterminowa opieka obejmuje odpowiednią dietę, kontrolę masy ciała oraz regularne ćwiczenia, które pomagają utrzymać dobrą kondycję fizyczną. Podsumowanie. Podsumowując, omówiliśmy najczęstsze choroby, które mogą dotykać suczki, w tym problemy układu rozrodczego, pokarmowego, moczowego, endokrynologicznego, skórnego oraz stawów i serca. Kluczowym elementem dbania o zdrowie naszych czworonożnych przyjaciółek jest regularna profilaktyka, w tym sterylizacja, odpowiednia dieta, regularne badania weterynaryjne oraz monitorowanie zachowania suczki. Wczesne wykrycie i leczenie chorób znacząco zwiększa szanse na pełne wyzdrowienie i poprawę jakości życia. Pamiętajmy, że zdrowie naszych suczek jest w naszych rękach, a troska i świadomość mogą zapobiec wielu poważnym problemom zdrowotnym. Sesja Q&A. W tej części podcastu odpowiemy na pytania słuchaczy dotyczące zdrowia suczek. Jeśli macie pytania, które chcielibyście zadać, możecie przesyłać je na nasz adres e-mail lub przez media społecznościowe. Chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami i wiedzą, aby pomóc Wam lepiej zrozumieć potrzeby Waszych czworonożnych przyjaciółek. Zakończenie. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że informacje, które przekazaliśmy, będą dla Was pomocne w dbaniu o zdrowie Waszych suczek. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków, w których będziemy poruszać różnorodne tematy związane z opieką nad psami. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Do usłyszenia.